co się dzieje? Pani Marta miała atak. Ból głowy, musi pojechać do Chodź szpitala. tutaj. Podczas wizyty u psychologa matka sześciolatka dostaje silnego bólu głowy i traci przytomność. W tym samym czasie do szpitala ojciec przyprowadza syna, który w nocy zaczął się dusić. I tu mnie boli. Mama już pewnie wylądowała. Zawiadom ją i spadaj stąd. Jak ty się do mnie odnosisz? Spadaj stąd! Zabraniam ci tak do mnie mówić. Co to jest? Panowie zwariowaliście? Ja naprawdę nie wiem, co się z tym chłopakiem dzieje. W szpitalu stan kobiety gwałtownie się pogarsza. Pacjentka boi się, że ma raka. No czemu nie może zostać? No nie ma się nim kto tu zająć, my tu pracujemy. Ale jeśli mam raka, to ja chcę, żeby on ze mną był. Tymczasem przed szpitalem młody chłopak traci przytomność. Lekarze odkrywają, że chłopak ma zmiażdżoną prawą nogę. Co ci jest? Dzięki. Ja już widziałem kiedyś taką ranę. Skończyło się amputacją. Ratownicy medyczni zostają wezwani do poradni psychologicznej, gdzie w czasie sesji psychoterapeutycznej 30-letnia kobieta dostała nagle silnego bólu głowy i zasłabła. Się nagle. W jednej sekundzie pani zwinęła się w kłębek i już nie mogłem nawiązać żadnego kontaktu. Leczy się pani na coś? Proszę pana, u mnie pani jest z powodu depresji. O żadnych lekach mi nic nie wiadomo. Dobra, chłopaki, zabierałem panią do szpitala. Pani Marto, słyszy mnie pani? 120/80 w normie, saturacja 98. Noszę gotowe. Że pani sama? Ratownicy uznają, że stan kobiety jest na tyle poważny, że muszą natychmiast zabrać ją do szpitala. Tymczasem w poczekalni na kobietę czeka jej 6-letni syn Kuba i opiekunka, która miała w poradni przekazać dziecko jego matce. Ale zaraz, chwila, co się dzieje? Pani Marta miała atak. Ból głowy, musi pojechać do Chodź szpitala. tutaj. A pani za pacjentkę? No nie bardzo, no i... Ale co mam zrobić, a z dzieckiem? A to jest dziecko pacjentki? No tak, odebrałam go z zabieramy- przedszkola, tu miałam przekazać matce. Zabieramy ją na pogotowie, więc ewentualnie pani tam dojedzie z nim. Jak to Proszę jedzie? zaczekać, wezmę tylko rzeczy i zaraz was podrzucę. Kiedy ratownicy wiozą kobietę do szpitala, na oddział ratunkowy dociera mężczyzna z 17-letnim synem Julianem Lipiczem. Chłopak od kilku godzin ma dużą duszność. Dodatkowo odczuwa ostry ból w klatce piersiowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, syn ma jakieś kłopoty z oddychaniem, bóle w klatce piersiowej. Wie pan co, jest teraz dość mało pacjentów. Pan wypełni tutaj kartę przyjęć, dokumenty, wpisze dowód, numer dowodu, legitymację. Jest legitymacja ubezpieczeniowego. Dorotka, chłopaka trzeba zaprowadzić na salę segregacji. Leć. Zaniepokoiłem się. No syn rzeczywiście źle oddycha i do tego jeszcze te bóle w klatce piersiowej. No to nie jest normalne u 17-latka. Żona jest służbowo w Pradze. Dzisiaj wraca, o 16 ląduje. Chcieliśmy pojechać po nią na lotnisko, no ale w takim razie już na pewno nie zdążymy. Na oddziale nie ma dzisiaj dużego ruchu, dlatego chłopak z dusznością zostaje szybko przyjęty na salę segregacji. Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do badania, które przeprowadzi dr Eryk Wajman. I co tutaj się dzieje? Jakoś tak ciężko mi się oddycha, i tu mnie boli. Po lewej, tak? Tak, jakoś tu. A od kiedy? Wczoraj się zaczęło i jakby boli coraz mocniej. Powiedz mi, a ten ból ci promieniuje, czy jest taki konkretny w jednym miejscu? Raczej nie promieniuje. Dobra, podnieś koszulkę. Na początek lekarz musi zrobić podstawowe badania i przeprowadzić z pacjentem wywiad, który może pomóc w ustaleniu przyczyn bólu i duszności. Nie dam rady. Tymczasem ratownicy przywożą do szpitala kobietę z ostrym bólem głowy. Kobietą zajmować się będzie dr Michał Morawski, który tego dnia razem z doktorem Erykiem ma dyżur na oddziale. Spróbuj zakaszleć teraz. Kaszel w ogóle cię męczy? Kaszlesz czy nie? Trochę, ale nie za dużo.
Ciśnienie 130/80. To w normie. Powiedz mi, nie pobiłeś się z nikim? Nie uderzyłeś się tutaj? Nie. Nie. Dobra. Imprezowałeś gdzieś wczoraj? Nie, Nic nie brałeś? nie. Na pewno? Na pewno. Dobra. Połóż się, zrobimy ci podstawowe badania. Zobaczymy, co się dzieje. Chłopak ma bardzo dobre ciśnienie. Tony serca są czyste i prawidłowo akcentowane. Wykluczyłbym tutaj raczej niedokrwienie mięśnia sercowego, no ale oczywiście zrobimy wszystkie badania w tym kierunku. Aniu? Kobieta z ostrym bólem głowy jest już przygotowana do badań. Jednak mimo podania leku przeciwbólowego kontakt z nią jest nadal bardzo ograniczony. Zbliżyłem ciśnienie. Dobrze. A czy boli pani w jakimś konkretnym miejscu? Kumak. Dobrze, cała głowa, rozumiem. Wiem, że teraz panią boli, ale czy bolała panią wcześniej głowa? Tak? 2 miesiące. Od 2 miesięcy. Od 2 miesięcy boli panią głowa, tak? Wymiotuję. I pani wymiotuje, rozumiem. Lekarz widzi, że kobieta bardzo cierpi i z trudem wypowiada najprostsze nawet słowa. Musi jednak z nią porozmawiać. Przyczyn tego rodzaju ataków bólu może być bardzo dużo, a bez prawidłowego wywiadu z pacjentem ich szybkie zdiagnozowanie może być niemożliwe. Dni. Mocno. Od 2 dni boli panią głowa mocniej, tak? Dobrze. Proszę pani, teraz pielęgniarka pobierze pani krew, dobrze, do badania i podamy pani środek przeciwbólowy w kroplówce. Dobrze? Czy na korytarzu jest ktoś z pani rodziny? Z bólami głowy jest ten problem, że bez dokładnego wywiadu bardzo trudno określić ich podłoże. Pacjentka sprawia wrażenie zmęczonej, niedożywionej, ale nie ma objawów odwodnienia. Sprawdzimy morfologię, oznaczymy poziom glukozy i elektrolitów, no i muszę dowiedzieć się czegoś więcej o pacjentce. Tymczasem na oddział dotarła już opiekunka wraz z synem kobiety. Doktor Morawski chce z nią porozmawiać, aby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej pacjentce. O bólach głowy. Czy ten ból jest stały, kiedy się pojawił? Ja nic nie wiem. Od 2 tygodni przyprowadzamy małego z przedszkola i tyle. Dobrze, ale może zaobserwowała pani jakieś objawy? Że zajęta głównie własnym tyłkiem ta pani jest. Owszem, zaobserwowałam. Jest jej coś naprawdę, czy tylko tak ściemnia? Nie umiem pomóc, sorry. Dobrze. Proszę czekać. Siądź sobie. Sąsiadka załatwiła mi tę robotę. Znają się jakoś tam. Ale mówię, co przyszłam, to ta jakaś cierpiąca. To źle, to nie tak. Żal mi tego małego. Matka No jakoś to się tak nazywa, jak ktoś cały czas udaje, że jest chory. Wzięłaby się lepiej do roboty, a nie wydziwiała. Podobno jest z synem na utrzymaniu matki. Bez sensu. Ściągnij koszulkę. Podczas gdy pacjentce z ostrym bólem głowy są robione badania morfologiczne, pielęgniarka przygotowuje chłopaka z dusznością do EKG. Ojciec chłopaka, który czeka na jakąś informację o stanie zdrowia syna, poinformował już żonę, że syn trafił do szpitala. Chłopak czuje się coraz gorzej. Jest coraz bardziej zdenerwowany. O, na górę. Okej. Przepraszam panią, Tak. do syna może na chwilę? Na chwilkę, dobrze? Bo będzie badanie zaraz. Co, powiedzieli ci już coś? Podobno mam złe geny. Co? Podłość we krwi. Po tatusiu. Myślałem, że jesteś dorosły. Ty jesteś taki dorosły, a tu same porażki wokół ciebie. Słuchaj, nie będziemy się teraz sprzeczali. Żebyś powiedział jak człowiek, o co ci chodzi. Sam to powiedz. Wiesz co, ja lepiej poczekam na korytarzu w takim razie. Czekaj. No. Mama już pewnie wylądowała. Zawiadom ją i spadaj stąd. Czekaj, jak ty się do mnie odnosisz? Spadaj stąd! Zabraniam ci tak do mnie mówić. Co to Ej, jest? panowie, zwariowaliście? Nie jesteście tutaj sami. Co tu się dzieje? Co pan tu w ogóle robi? Mój syn. Przeprowadzamy badanie EKG. Proszę wyjść. Dobra. Ja naprawdę nie wiem, co się z tym chłopakiem dzieje. Od 2 tygodni to nie jest ten człowiek, który był. Znika z domu, bezczelnie się do mnie odzywa. Dowiedziałem się też, że wagaruje, że niecodziennie bywa w szkole. Słuchaj... Tymczasem opiekunka 6-letniego Kuby, syna pacjentki z ostrym bólem głowy, rozmawia przez telefon z koleżanką, z którą była umówiona na imprezę. Kuba, słuchaj, masz tu w mieście jakąś ciocię? Wujka? Mały jest równie szurnięty jak jego matka. Nic nie wie. Kręci mi tu tylko głową. No dobra, no. Ale... Nie, no zaczekaj na mnie.
Nie no, czekaj na mnie. Okej, dobra. Wypij, a ja zaraz dobiję, okej? No hej. Słuchaj, a może wzięłabym klucze od twojej mamy do mieszkania i byśmy tam pojechali, co? Nie, ja się boję zostać sam. No twoja mama leży, no co mam zrobić? Kiedy zdenerwowana opiekunka zastanawia się, w jaki sposób pozbyć się dziecka, dr Michał przeprowadza jego matce badania neurologiczne. Lekarz nie dowiedział się ani od kobiety, ani od opiekunki niczego, co mogłoby mu pomóc w diagnozie. Ponieważ stan pacjentki jest bardzo niepokojący, dr Michał poprosił o konsultację ordynatora oddziału, doktora Piotra Wójtowicza. Z całej siły. Cześć. To zmniejszone napięcie mięśniowe. I odruchów cięgnistych. Pani Marto, boli panią głowa? Ciągle. Ciągle boli panią głowa, tak? Od 2 miesięcy. Tak. Od 2 miesięcy boli pani głowa. Nieprawidłowy odruch Babińskiego, objawy opuszkowe, stąd ta niewyraźna mowa. Mój syn. Gdzie jest mój syn? Ktoś się zajmuje pani synem. Ktoś się zajmuje. Że migrenę możesz wykluczyć, bo ból był napadowy, zwykle jednostronny, a to jak to kilka miesięcy boli. A to może to idzie od układu pokarmowego. Pani nie bierze żadnych leków, poza tym przeciwbólowymi. Pani Marto, pije pani kawę? Nie. A czy pracuje pani w jakimś... Mimo kolejnych badań lekarze nadal nie są w stanie stwierdzić, co jest przyczyną dolegliwości kobiety. Dlatego decydują się na wykonanie badań tomografem komputerowym. W tym czasie opiekunka 6-letniego dziecka pacjentki jest coraz bardziej zdenerwowana. Mama tego chłopca leży na sali. Ja nie wiem, jak długo poleży i w ogóle. Co ja mam zrobić z dzieckiem? Nie wiem. Ja się zgodziłam tylko do odbierania go z przedszkola i tyle, a teraz jestem uziemiona, no. Nie umiem pani pomóc. No jak to pani nie umie? No jak matka jest z dzieckiem na spacerze i nagle... Proszę się uspokoić. Zemdleje, to co, trochę. przyjeżdżacie, zabieracie matkę do szpitala, a dziecko zostaje, wiecie, na chodniku? Nie, proszę panią, w takiej sytuacji po prostu dzwonimy na pogotowie opiekuńcze. No, to proszę po taki zadzwonić. Ale może się jeszcze sprawa jakoś rozwiąże, więc proszę cierpliwie czekać, dobrze? Opiekunka jest zdesperowana. Myśli tylko o imprezie, na którą jest umówiona. Nie interesuje się ani zdrowiem kobiety, ani tym, co stanie się z jej dzieckiem. Tymczasem ratownicy wyjeżdżają na kolejne wezwanie. Znaku pan nie widzi? Chłopie, co ci jest? Ratownik próbuje od razu nawiązać kontakt z chłopakiem, jednak ten stracił przytomność. Widać, że jego stan jest bardzo poważny. Chłopak ma wysoką gorączkę, oblany jest potem. Ratownicy nawet nie próbują udzielić mu doraźnej pomocy. Dzięki temu, że do zdarzenia doszło przed szpitalem, możliwa jest natychmiastowa interwencja lekarza. Dzięki. Ja już widziałem kiedyś taką ranę. Skończyło się amputacją. Kobieta z ostrym bólem głowy dostaje gwałtownego ataku drgawek. W tym czasie po szpitalu bez żadnej opieki błądzi 6-letni syn pacjentki. Co ty tutaj robisz? Januszku, co ty tu robisz? Jesteś z opiekunką? Tak. Do szpitala dociera wreszcie matka chłopaka, który ma duszności. Nie złość się. Julek, no ale... Czemu zrobił coś tak głupiego? Przecież to zawsze był chłopak, któremu ja ufałam. Chłopak ze zmiażdżoną nogą jedzie na operację. No czemu nie może zostać? No nie ma się nim kto tu zająć, my tu pracujemy. Ale jeśli mam raka, to ja chcę, żeby on ze mną był. Ale zaraz, chwila, co się dzieje? Pani Marta miała... Do szpitala trafia kobieta z ostrym bólem głowy. W szpitalu jest także jej 6-letni syn z opiekunką. Matka nie wie, że opiekunka chce pozostawić chłopczyka bez opieki. Jest jej coś naprawdę, czy tylko tak ściemnia? Nie umiem pomóc, sorry. Gdzie jest mój syn? Ktoś się zajmuje pani synem. Ktoś się zajmuje. Do szpitala ojciec przyprowadza syna, który w nocy dostał silnego ataku duszności. Mama już pewnie wylądowała. Zawiadom ją i spadaj stąd. Jak ty się do mnie odnosisz? Spadaj stąd! Zabraniam ci tak do mnie mówić. Co to Ej, jest? panowie, zwariowaliście? Ja naprawdę nie wiem, co się z tym chłopakiem dzieje. Znaku pan nie widzi? Tymczasem przed szpitalem na oczach ratowników mdleje młody chłopak. Co ci jest? Chłopak zemdlał przed szpitalem, chyba ma wysoką gorączkę. Dobra, wiecie na salę, idę po lekarza. Ratownicy natychmiast przewożą chłopaka do sali segregacji.
Zemdlał przed wejściem, przyspieszone tętno, oddech w normie. Dobra, temperatura? 41. 41. Na łóżko. Proszę założyć węflon, podać paracetamol 1000 dożylnie. Dobra. Stan chłopaka jest bardzo poważny. Musi natychmiast dostać silne leki obniżające gorączkę. Doktorze, tu jest krew na prawej nodze. Kurczę. No uciekajcie, uciekajcie. Nożyczki. Aniu, plaster. Przyniesiesz? Dzięki. Proszę natychmiast zrobić posiew z krwi, z rany w kierunku sepsy. Dobrze. Zaraz potem na chirurgię. Oczywiście. Normalnie mnie zatkało. Zobaczyłem starą ranę, co najmniej sprzed 2 tygodni. Oczywiście źle opatrzoną i z zaawansowaną infekcją bakteryjną. Zleciłem podanie antybiotyku i leków przeciwbólowych, ale nie wiem. Ja już widziałem kiedyś taką ranę. Skończyło się amputacją. Podczas gdy przygotowywana jest sala operacyjna dla pacjenta z raną nogi, do szpitala wprost z lotniska przyjeżdża zdenerwowana matka chłopaka z dusznością. Tu, sala segregacji. No ale mówili już coś? Nic nie mówili, on jeszcze tam czeka, jakby mu nie wiem, co zrobił. Słuchaj, ty się tutaj Dobra, zajmij z walizką, dobra, ja tam dobra, wszystko. Ja się zapytam, co i jak. Dzień dobry, wie pani co? Ja z delegacji wracam prosto z samolotu, ale tu moje dziecko leży. Nie wiem, coś mu się stało. Proszę mnie wpuścić. Wyjątkowo. Dobrze? Bardzo pani Chwileczkę. dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Proszę pani, ale tylko 1 minutkę. Obiecuję Wyjątkowo. pani, naprawdę. Julek, co z tobą? Cześć. Cześć. Boli mnie tutaj. Ja widzę, że ty źle oddychasz. Mówiłeś lekarzom? Tak, miałem na razie jakieś tam EKG. Krew mi pobrali i rentgena mają Ale oni nic nie mówią, przecież ty nigdy nic takiego nie miałeś. Poczekaj, siądę sobie na... Paweł? Jaki Paweł? No twój Paweł Wilk. Co ty mówisz? No ten twój kolega z klasy. To mój kolega, co mu jest? Ja nie mogę udzielić żadnej informacji. Może ja bym mogła pomóc jakoś. Proszę zadzwonić do rodziców, a my musimy teraz jechać na blok operacyjny. Mama, co z Pawłem? Słuchaj, nie denerwuj się. Ja się wszystko dowiem. Idź się dowiedz, co z Pawłem. Powiedz mi jeszcze, dlaczego się pogodziłeś z ojcem? Idź się dowiedz, co z Pawłem. Nie denerwuj się, już idę. Poczekaj. A sprawa z Pawłem rzeczywiście nieciekawa. To kolega syna z klasy. Mam numer do jego rodziców, zaraz do nich zadzwonię. Niech przyjeżdżają. Kiedy matka pacjenta z dusznością dzwoni do rodziców chłopaka, który został właśnie zabrany na salę operacyjną, dr Michał ma przymusową przerwę w dyżurze. Jego pacjentka musi czekać na badanie ze względu na dużą kolejkę chorych oczekujących przed pracownią tomograficzną. Podobno wymiotowała. Tak, ale jeżeli to jest guz mózgu, to jest normalne. Wiesz, tam rośnie ciśnienie śródczaszkowe. No może to są problemy gastryczne. Robiłeś USG jamy brzusznej? Nie, zróbmy już ten tomograf głowy, dobra? Tylko akurat jest kolejka, nikogo nie można przesunąć, wszystko pilne. Doktorze, pani Znamierowska ma drgawki. Dr Michał natychmiast udaje się do swojej pacjentki. Jej stan pogorszył się, jednak tego rodzaju drgawki monitorowane przez lekarza nie są zagrożeniem dla jej życia. 1,5 minuty, powoli wygasa. Klonazepam 1 mg dożylnie. Dobrze. W tej chwili lekarz może tylko czekać i pilnować, aby pacjent sam nie zrobił sobie krzywdy. Doktorze, tomograf wolny. Dobrze, jak tu się wyciszy, to pojedziemy tam zaraz. Dobrze, Proszę powiedzieć, że będziemy za 5 minut. okej. Pielęgniarka oddziałowa podaje kobiecie lek, który pozwoli opanować drgawki. Dobra, Dasz radę? mam nadzieję. Większość napadów drgawkowych ustępuje samoistnie po około 2-3 minutach. Tutaj było tak samo. Przyczyną takich napadów drgawkowych może być nowotwór, guz mózgu. Pacjentka jest teraz na tomografii, aby to podejrzenie potwierdzić albo wykluczyć. Trwa już badanie tomograficzne głowy pacjentki doktora Michała. Dzięki niemu lekarz będzie mógł bardzo dokładnie zobaczyć obraz mózgu pacjentki. Zaczynam badanie. Doktor Michał podczas badania próbuje znaleźć guza, który mógłby być przyczyną nawracającego bólu głowy, wymiotów i drgawek. Na szczęście badanie nie ujawnia żadnych zmian chorobowych w głowie kobiety. Lekarz nadal więc nie jest w stanie powiedzieć, co powoduje poważne dolegliwości jego pacjentki. Komory wyglądają na prawidłowe, niepowiększone. Struktury mózgu stosowne do wieku, komory prawidłowe. No to skąd ma te objawy?
Dobra, dziękuję, kończymy badanie. No, dzięki. Zaraz będzie morfologia, może czegoś się dowiem. Badanie tomograficzne mózgu nie wykazało na szczęście żadnych nieprawidłowości w zakresie ocenianych struktur mózgu i kości czaszki. W takim razie przyczyny dolegliwości pacjentki muszą leżeć zupełnie gdzie indziej. Tymczasem zdenerwowana opiekunka 6-letniego syna kobiety wyszła przed szpital. Szpital, tu jest zakaz palenia, proszę to zgasić. Dziewczyna ciągle zastanawia się, jak pozbyć się dziecka pozostawionego pod jej opieką. A tobie co, chce ci się siku, czy jak? No chce ci się? Tak. No to łazienka jest w środku. Chyba dasz radę sam, co? No to idź. Jezus, dziecko. Tymczasem matka chłopaka wyjeżdża właśnie z pracowni tomograficznej. Jak się pani czuje? Lepiej, trochę lepiej, ale słabo. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy to jest rak? Pani Marto, tomografia wykluczyła guza mózgu. Panie doktorze, są wyniki. Dziękuję. Jedziemy na salę. Mama. Kuba, co ty tutaj robisz? Mamuszku, co ty tu robisz? Jesteś z opiekunką? Tak. Ale my musimy pójść, wiesz? Bo teraz mamusia jedzie tam na salę, wiesz? I Pani musimy Marto, pójść. ja muszę z panią porozmawiać. Ja bym chciała, żeby on został, bardzo proszę. Pani Marto, ja muszę z panią porozmawiać sam na sam. Kuba? Jedziemy. Kuba, proszę. Pani Marto, naprawdę, wszystko będzie dobrze, musimy... W tej chwili lekarz niestety nie może pozwolić kobiecie, żeby była ze swoim synem. Ma jej do przekazania bardzo ważne wyniki badań. Morfologia krwi pacjentki wskazała na zaburzenia, które jeśli nie poda się odpowiednich leków, mogą mieć katastrofalne skutki dla jej zdrowia. Pani Marto, wiemy już na pewno, że nie ma guza mózgu. Wiemy, że nie było udaru, że nie ma tętniaka. Tutaj wyniki są wszystkie w porządku. Próby wątrobowe, hormony tarczycy. Jedyny problem, jaki jest, to jest niski poziom sodu. Musimy wyrównać pani poziom sodu. Pani Basiu, musimy wyrównać poziom sodu. Dam pani zlecenie zaraz. Panie doktorze, ale pan mnie oszukuje. Ja wiem, że to jest rak, A dlaczego pani tak myśli? bo mój ojciec umarł na raka mózgu. Ja nie chcę umierać. Co by się stało z moim dzieckiem? Pani Marto, tomografia wykluczyła raka mózgu, naprawdę. Ale pan mnie oszukuje, ja wiem, że to jest rak. Ale pytam panią, dlaczego miałbym panią oszukiwać? Dlaczego? Ja wiem, że to jest rak. Jeśli nie w głowie, to gdzie indziej. Proszę, niech mój syn ze mną będzie. Bardzo pana proszę. Zobaczę, co da się zrobić, dobrze? Proszę chwileczkę poczekać. Błagam, niech się pani chociaż troszeczkę uspokoi. Trzeba wyrównać niski poziom sodu u pacjentki, ale trzeba to robić ostrożnie, ponieważ można doprowadzić do śpiączki, do porażenia mięśni oddechowych, a w efekcie nawet do zgonu. To plus wcześniejsze objawy, które zaobserwowaliśmy, wskazują na zespół Schwarza-Bartera. To jest nadmiar jednego z hormonów, który doprowadza do zatrzymania wody w organizmie i rozcieńczenia płynów ustrojowych. Poprosiłem już o oznaczenie poziomu tego hormonu, żeby to potwierdzić. Kiedy lekarze wyrównują poziom sodu w organizmie pacjentki, do szpitala docierają właśnie rodzice chłopaka, któremu grozi amputacja nogi. Są kompletnie zaskoczeni trwającą operacją syna. Gdzie jest ta sala? Słuchajcie, tam w głębi, chodźcie. Albo wiecie co, zapytajcie się najpierw jakiegoś lekarza tutaj dla syna, okej? Ja nie widziałam żadnej rany. Jaka rana? Przepraszam panią bardzo. Dogadać się z nim ostatnio nie sposób. Kulał troszkę, ale mówił, że to od koszykówki. Nie musi mi pani mówić, chłopcy taki wiek przechodzą. Ale żeby ranę na nodze kryć? Po co? Nie rozumiem. Przepraszam cię bardzo. Przepraszam panią bardzo. Przywieziono tu naszego syna, Pawła Wilka. Ponoć ma operację. Co? Amputacja? Mam nadzieję, że nie. Wiedziałeś, bo ja nic nie wiem. Mówili, że uratują mu tą nogę. Rodzice obu chłopaków dobrze się znają. Ich synowie chodzą do jednej klasy. Teraz nie rozumieją, dlaczego obaj tego samego dnia trafili do szpitala. Rodzice chłopaka, któremu grozi amputacja nogi, próbują dowiedzieć się czegoś więcej o stanie zdrowia syna. Jednak recepcjonistka w izbie przyjęć nie jest uprawniona do przekazywania jakichkolwiek informacji o stanie zdrowia pacjenta. Mój syn znalazł się w szpitalu. Okazało się, że ma bardzo groźną ranę nogi. Grozi mu amputacja. To jest młody człowiek. Nie chcę, żeby został kaleką. Rodzice chłopaka, któremu lekarze próbują uratować nogę, udają się pod blok operacyjny. Tymczasem pielęgniarka Elżbieta Sułowska po całym szpitalu szuka opiekunki 6-letniego Kuby. Jednak dziewczyny nie można nigdzie znaleźć. Nikt o niego nie pytał, wiesz? Tak?
Kurczę, to niedobrze. Słuchaj, jeszcze dokumenty mi przygotujesz dla doktora Eryka. Wszędzie cię szukam, no. Gdzie ty chodzisz? A przepraszam, Wie pani co, czy byłaby pani tak dobra i wezwała w końcu to opiekuńcze pogotowie, czy jak to się tam nazywa? Ja już naprawdę, ja nie mogę tu dłużej siedzieć. a przepraszam, pani z opiekunką do niego, tak? Tak. Kubuś, słuchaj, czy tatuś jest w pracy? Nie mam tatusia. Nie masz tatusia. A masz jakąś ciocię, o której mógłbyś zaczekać? Nie mam. Nie masz też cioci żadnej. A zna pani kogoś z rodziny Kubusia? Nie znam. Nie znasz. Kubuś, słuchaj, zrobimy tak. Zadzwonimy do takiego specjalnego przedszkola i oni przyjadą, wezmą cię, będziesz się tam bawił, a w tym czasie mamusia będzie zdrowieć. Zgoda? Tak się umawiamy? Świetnie, to ja już idę. Nie, momencik, proszę zaczekać. Chwilę chcę z panią porozmawiać. Proszę zaczekać. Zadzwonimy po pogotowie opiekuńcze, dobrze? Proszę pani, ja rozumiem, że pani nie jest tu z własnej woli. No, tak się zdarzyło. Tak się zdarzyło. A teraz proszę panią o to, żeby się pani zachowała jak człowiek i poczekała tu chwilę z małym do czasu, aż przyjdzie po niego pogotowie opiekuńcze, dobrze? Ale mały jest grzeczny, tak? Posiedzi i poczeka. Proszę pani, ale to jest małe dziecko. A mnie się śpieszy. Ale to jest małe dziecko, nie wolno go zostawić samego w szpitalu. Rozumie mnie pani? Ma pani tu zostać i go pilnować. Matka chłopca, pacjentka doktora Michała, bardzo martwi się o swoje dziecko. Lekarz prosi pielęgniarkę, aby ta uspokoiła kobietę. Jest to bardzo ważne, ponieważ jej stan mimo rozpoczętej terapii jest nadal poważny. Pani Marto, doktor mnie prosił, żebym panią uspokoiła co do chłopca. Kubuś jest teraz z opiekunką, ale ona się bardzo spieszy i musieliśmy zadzwonić po pogotowie opiekuńcze. Ale ja nie chcę, żeby go ktoś zabierał. Ja rozumiem, pani Marto, ale pani teraz się nie może nim zająć. Ale ja go wystarczająco zaniedbywałam. Bardzo panią proszę. Pani jest kobietą, pani musi zrozumieć. Proszę go tu do mnie przyprowadzić. Dobrze, ja poproszę pielęgniarkę, zaraz go przyprowadzi. Dobrze, spokojnie. dziękuję. Pogotowie opiekuńcze przyjeżdża zwykle bardzo szybko, więc zwolnię tą dziewczynę, skoro jej się tak bardzo pali. No przynajmniej chłopiec będzie mógł jeszcze chwilę pozostać z mamą. Niestety tylko tyle mogę zrobić. W tym samym czasie w sali segregacji pacjent z dusznością jest zabierany właśnie na rentgen klatki piersiowej. Mimo podania leków chłopak oddycha coraz gorzej. Zgłoszę to lekarzowi. Ja spokojnie, leż, dobra? Pojedziemy łóżkiem. A co z tym moim kolegą, Pawłem? Wiesz co, ma teraz operację. A nie wiesz, co się mu stało? Nie. Tak jakiś dziwny zbieg okoliczności, że tak jesteście tutaj z jednej klasy, razem w szpitalu. Nie wiem, co mu jest. Ja słyszałam, jak rozmawiały wasze mamy razem, że się przyjaźnicie. To na pewno nie wiesz, co się stało? Przecież mówię, że nie wiem, co mu Aniu? jest. Dobrze, spokojnie, już sobie leż. Aniu, będziemy jechać na to. Chłopaka wyraźnie denerwuje pytanie pielęgniarki. Widać, że wie, co stało się jego koledze, ale nie chce o tym mówić. Tymczasem inna pielęgniarka przyprowadza na salę 6-letniego synka pacjentki. Gdzież jest mamusia? Kochanie moje. Cześć, Kubuś. Ja cię przepraszam, ja cię zaniedbywałam ostatnio bardzo, ale jesteś cierpliwy dla mnie. Ja już będę zdrowa, obiecuję ci to. Pamiętaj, że cię bardzo kocham, bardzo. Głowa cię jeszcze boli, mamusiu. Wiesz co, już mnie nie boli, dali mi dobre lekarstwa. Rozmowę kobiety z synkiem musi niestety przerwać dr Michał, ponieważ przed chwilą otrzymał wyniki kolejnych badań. Mam wyniki badań. Ma pani bardzo wysoki poziom wazopresyny. To tłumaczy bóle głowy i nudności. Pytanie jest tylko, skąd tak wysoki poziom tego hormonu? Ale ja nic nie rozumiem. Pani Marto, krótko mówiąc, musimy pani zrobić kolejne badania. Musimy zrobić tomografię klatki piersiowej tym razem i bardzo dokładnie zbadać pani układ pokarmowy. Ja mam raka, ja o tym wiem. Dlaczego pan mnie oszukuje? A skąd pani wie, że pani ma raka? I dlaczego pani myśli, że ją oszukuje? Pani Marto, po pierwsze proszę się uspokoić. Jest pani z dzieckiem. Musimy pani zrobić kolejne badania. Tomografię klatki piersiowej i dokładnie zbadać układ pokarmowy. Dobrze. Jest już pani z pogotowia opiekuńczego. Ale ja nie chcę, żeby on gdzieś szedł. No ale nie mamy wyjścia. Musimy go zabrać. W torebce jest telefon do mojej mamy. Mieszka w Szczecinie, na pewno przyjedzie. Dobrze, ja zadzwonię, obiecuję, ale teraz musimy zabrać Kubusia. Ale był cały czas ze mną. Czemu nie może zostać? No nie ma się nim kto tu zająć, my tu pracujemy. Ale jeśli mam raka, to ja chcę, żeby on ze mną był. Nie można. Basiu. 6-letni chłopczyk musi opuścić swoją mamę.
Czekają ją kolejne bardzo poważne badania. Kobieta nie byłaby w stanie się nim zająć, a w szpitalu nikt z personelu nie ma prawa podjąć się opieki nad dzieckiem. Chłopiec już nie może zostać z mamą. Musi odjechać z pogotowiem opiekuńczym. Jesteśmy tutaj w pracy i musimy być w pełni dyspozycyjni. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za tak małe dziecko. Kiedy pacjentka doktora Michała udała się na badanie tomograficzne klatki piersiowej i brzucha, doktor Eryk otrzymał już zdjęcia rentgenowskie swojego pacjenta. Chłopak jest coraz słabszy i coraz gorzej oddycha. Rentgen płuc nie pozostawia żadnych wątpliwości, czym to jest spowodowane. Nie widział pan mojej mamy? Nie widziałem, ale pewnie są pod blokiem operacyjnym razem z rodzicami tego twojego kolegi. A co? Coś się dzieje? Nie, nic. Źle się czuję. Duszno. Właśnie widzę. Nic dziwnego. Chłopie, masz odmę płucnową. Muszę cię czym prędzej zabrać na chirurgię. Przygotujcie pacjenta. Dobrze. Pani Aniu, proszę poinformować blok operacyjny. Dobrze. Co to jest ta odma? Spokojnie, powietrze dostało ci się nad płucą. Trzeba założyć dren i cię odessać. Powiedz mi, na pewno z nikim się nie biłeś? Nie było żadnego urazu? Stary, ledwo oddychasz. Pytam cię. Zacznij mówić. Biłeś się z kimś? Ścigaliśmy się z kolegami. No i dachowaliśmy. Dachowaliście? Ja bym mogła do syna, przepraszam. Mogę do syna? To było jakieś 2 tygodnie temu. Ale mój kumpel, on straci nogę, tak? On był z wami, tak? Tak. Nie straci nogi. Wszystko z nim będzie dobrze. Powiedz mi tylko, dlaczego nie pojechaliście od razu na pogotowie po wypadku? Niech pan nie mówi mamie. Nie. Mi pomoże. Ja nie powiem. Ty powiesz. Ale lekarz wszystko pani wytłumaczy, dobrze? Panie doktorze, co z nim? Jestem chciał jeszcze pani powiedzieć coś przed operacją. Przed jaką operacją? Proszę. Panie doktorze, no ale przed Proszę, jaką Julek pani operacją? teraz wszystko opowie. Julek, co się dzieje? Mamo, nie złość się. Julek, no ale... Prawda jest taka, że ścigaliśmy się z Pawłem. Ścigaliście się? Ścigaliśmy się Pawłem? tymi wrakami z warsztatu jego ojca. Co ty do mnie mówisz? Dobrze. No i dachowaliśmy. Musimy już Panie jechać. doktorze, Przepraszam najmocniej. Proszę się to jest przesunąć. niemożliwe. Proszę nas przepuścić. Panie doktorze, to nie jest możliwe. Ale to jest coś poważnego? Czemu zrobił coś tak głupiego? Przecież to zawsze był chłopak, któremu ja ufałam. Ja mogłam na niego liczyć, a wypadek, dachowanie... No przecież on mógł zginąć. To z jaką prędkością oni musieli jechać? Ja nie wierzę w to po prostu. Chłopak z odmą jedzie właśnie na blok operacyjny. Jego ojciec nie wie o tym, że syna czeka operacja. Ale coś ci wreszcie powiem, bydlaku. Co? Widziałem cię z nią. Ale z kim? Wiem. Pytam się ciebie, z kim, Marek? Nie wiem. Tak tylko powiedziałem, z nikim, no. Juleczku, posłuchaj, ja zaraz wrócę. Na blok operacyjny, tak? Tak. Momencik. Mamy kwadrat, trwa jeszcze operacja. Dobra, no to będziemy czekać tutaj. Kojarzysz tę moją pacjentkę z bólem głowy od 2 miesięcy? Mhm. No i? Wierzysz, jaka jest tego przyczyna? Wiesz, że miała rację? Pani Marto? Badanie tomograficzne ujawnia u pacjentki nowotwór układu pokarmowego. Przecież to wyrok. Chłopak z odmą płuc czeka na operację. Czy obędzie się bez komplikacji? Tymczasem jego koledzy lekarze próbują uratować nogę. Mam dziecko na operacji. O tym muszę teraz myśleć. Żeby był zdrowy. Słuchaj, Kiedy chłopak jest operowany, jego matka dowiaduje się, że mąż ją zdradza. jesteś tchórzem. Kim ona jest? Mów! Co się dzieje? Pani Marta miała atak. Ból głowy, musi pojechać do szpitala. Tutaj. Gdzie jest mój syn? Ktoś się zajmuje pani synem. Na oddział trafia matka 6-latka z ostrym bólem głowy. Jej synka ze szpitala musi zabrać pogotowie opiekuńcze. Ja chcę, żeby on ze mną był. Mama już pewnie wylądowała. Zawiadom ją i spadaj stąd. Spadaj stąd! Zabraniam ci tak do mnie mówić. Co to jest? Ej, panowie, zwariowaliście? Tego samego dnia na oddział trafia 2 kolegów. Jeden ma kłopoty z oddychaniem, a drugi zmiażdżoną nogę. Do szpitala przyjeżdżają rodzice nastolatków. Jeden z nich przyznaje się matce, że 2 tygodnie wcześniej miał z kolegą wypadek samochodowy. Czemu zrobił coś tak głupiego? Przecież to zawsze był chłopak, któremu ja ufałam. Widziałem cię z nią. Co ty? Ale z kim?
Podczas gdy chłopak z Odmą czeka przed blokiem operacyjnym na zabieg, jego matka chce porozmawiać z mężem. Kobieta podejrzewa, że mąż ją zdradza. Zdenerwowany od 2 tygodni. Jest, widzę. To wtedy, kiedy byłeś w Lipsku. Może ty wcale nie byłeś w Lipsku. Co ty wymyśl coś jeszcze więcej, no? Posłuchaj. Nakręć się jeszcze bardziej. Co za bzdury jakieś. Nasz syn właśnie jedzie na operację. Wiem. Kim ona jest? Kto? Słuchaj, między nami zawsze było dobrze. Jest dobrze przecież. Słuchaj, zawsze mówiłeś Julkowi, żeby miał jaja. A ty? Jesteś tchórzem. Kim ona jest? Mów! No mów! Kaśka. Kaśka? Znaczy Murawska? Przestań! Przestań! Nie chcę cię znać. Kinga, poczekaj. Wracaj do domu, Przestań. pakuj swoje rzeczy i spotkamy się z Zastanów adwokatem. się. Nie chcę cię znać. Poczekaj! Co mówi kobieta, która się właśnie dowiedziała, że jej 40-letni mąż zdradza ją z 18-latką? Z córką znajomych. Przecież to nawet nie jest śmieszne. To jest absurdalne. Dla mnie najważniejsze w tej chwili, żeby Julek był zdrowy. To jest dla mnie najważniejsze. Nic więcej mnie nie obchodzi. Kobieta jest zrozpaczona. Nie ma teraz jednak czasu na łzy. Jej syn za chwilę będzie miał operację. Przepraszam, że ci nie powiedziałem. Ty? Wiedziałeś o wszystkim? Boże, jak ci musiało być ciężko. Przez chwilę myślałem, że jak się rozwalę na drzewie, to będzie najprościej. Dlaczego tego się ścigałeś? Synku, pamiętaj, że ty jesteś dla mnie najważniejszy. Najważniejszy. Będzie dobrze, mamo. Chłopak jedzie na operację. Tymczasem rozmowa z synem to dla kobiety kolejny cios. Okazuje się, że brał on udział w nielegalnych wyścigach, dlatego że widział ojca z kochanką. W tym czasie z sali operacyjnej wyjeżdża kolega pacjenta, któremu lekarze po bardzo skomplikowanej operacji uratowali nogę. W tej chwili jeszcze nie wiadomo, czy będzie on mógł normalnie chodzić. To za dużo. Po prostu za dużo. Mam dziecko na operacji. O tym muszę teraz myśleć. Żeby był zdrowy. To jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze. Jakoś sobie poradzimy. Będzie zdrowy. Kiedy trwa operacja chłopaka z Odmą, dr Michał otrzymał wreszcie wyniki badań przewodu pokarmowego swojej pacjentki. No i? Wierzysz, jaka jest tego przyczyna? Wiesz, że miała rację? Upierała się, że ma nowotwór. Patrz. No, na 12. Takie maleństwo. No, maleństwo. Powodowało wydzielanie wazopresyny. Doktor Michał musi teraz porozmawiać ze swoją pacjentką. Mimo że badanie wykryło nowotwór, wszystko wskazuje na to, że jest on niezłośliwy, więc rokowania w sprawie dalszego leczenia są całkiem dobre. Miała pani rację. Jest nowotwór nadwłonastnicy i jest naprawdę bardzo maleńki. Wiedziałam. Pani Marto, to jest nowotwór operacyjny. Teraz pani pojedzie na chirurgię i tam będzie wycięty. Przecież to wyrok. Jaki wyrok? Pani Marto, powiedziałem, to jest guz operacyjny. Pojedzie pani na chirurgię, tam guz zostanie wycięty i zostanie przebadany. A pani musi wziąć się w garść, pani ma dla kogo żyć. Ma pani małego synka? To proszę o nim pomyśleć, dobrze? I wziąć się w garść. Dzień dobry. Drenaż jamy opłucnowej Julka Lipicza powiódł się. Pacjent wraca do zdrowia. Niemniej już do końca życia będzie musiał unikać nagłych zmian ciśnień, czyli lotów na dużych wysokościach, nurkowania, skoków na bungee czy ze spadochronem oraz sportów wysoce wysiłkowych. Ojciec chłopaka wyprowadził się z domu. Próbuje nawiązać kontakt z synem, ale ten na razie nie chce go widzieć. Czego tu szukasz? Idziemy, mamo. Wszystko się powiodło. Syn wraca do zdrowia. Wprawdzie będzie musiał unikać nagłych zmian ciśnienia, ale nie musi latać samolotem czy nurkować. A co do męża, dzwoni do mnie, do Julka, ale nie odbieramy. Niech tak zostanie. Po chirurgicznym usunięciu nowotworu Marcie Znamirowskiej ustąpiły wszelkie objawy, które utrudniały jej normalne funkcjonowanie. Kobieta pozostaje pod kontrolą endokrynologa i onkologa, ale jak na razie nie ma powodów do dalszego niepokoju.
Jej 6-letni syn podczas pobytu mamy w szpitalu pozostawał pod opieką babci. Jeszcze raz. Po operacji wszystko się wyrównało. Ani śladu bólu głowy, ani depresji. I mam tyle energii. Lekarze zgodnie twierdzą, że nie ma powodów do obaw, że mogę spokojnie zająć się Kubą. Chyba nigdy nie byłam szczęśliwsza. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pogotowie przywiozło kompletnie pijaną dziewczynę. Chwilę później w szpitalu zjawia się jej koleżanka, która też jest pijana i bardzo agresywna. Jezu, a pani nigdy nie była młoda? No, taka młoda nigdy. Te dziewczyny kompletnie nie rozumieją, co sobie robią. One nawet nie są świadome, że w ogóle wpadły w ciąg alkoholowy. Jakby mógłby pan dać coś przeciwbólowego. Ja muszę wracać na trening, w środę mam bardzo ważny mecz. Pacjentem doktora Eryka jest młody piłkarz, kontuzjowany podczas treningu. Najwyżej nie zagrasz, no. Tak, jasne. Dla ciebie to jest zajebista sytuacja. Co ty gadasz? Nie wiesz, że jak ja wypadę, to ty skakujesz na moje miejsce i wreszcie zagrasz? Tak ma. Ten sam atak. Proszę opuścić salę. Pijana dziewczyna dostaje nagłego ataku drgawek. Czy lekarzom uda się ją uratować? Jeśli masz jakiś kontakt z jej rodziną, to proszę, żebyś ich zawiadomiła.